6 marca 2025 roku. Dziś wiele głównych tytułów w ukraińskiej prasie poświęconych jest przede wszystkim wstrzymaniu pomocy militarnej od Stanów Zjednoczonych. Gazety podkreślają, że nie chodzi tylko o pociski czy broń, ale również o bardzo ważne w strategii wojennej dane wywiadowcze pochodzące m.in. z amerykańskich satelitów. Dzięki nim można było ustalać pozycje rosyjskich wojsk, niszczyć ich zaopatrzenie i uniemożliwiać przemieszczanie się oraz przegrupowywanie. Teraz takie działania zostały ograniczone, ale to nie wszystko, pisze ukraińska Prawda. Na froncie przestały działać wyrzutnie rakietowe HIMARS, a ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie śledzić rakiet i dronów z taką precyzją jak dotychczas. Zdaniem Instytutu Studiów nad Wojną może to zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, infrastrukturę krytyczną, a także cywilną. Gazeta zauważa, że już minionej nocy widać było pierwsze efekty wstrzymania pomocy od USA. Zaatakowane zostało kilka miast, w tym Dnipro, okolice Kijowa, Charków, a także Sumy i Krzywy Róg, gdzie rakieta uderzyła w hotel, zabijając 4 i raniąc co najmniej kilkadziesiąt osób. Liczba poszkodowanych rośnie. Czy Donald Trump może wszystko? O tym też dziś informuje ukraińska prasa. Sąd Najwyższy w USA stosunkiem głosów 5-4 podważył decyzję prezydenta o zamrożeniu środków finansowych z USAID na projekty, które już trwały. Zdaniem amerykańskiego sądu administracja USA nie mogła tego zrobić, ale jak jednocześnie zauważają media, sąd nie wskazał, do kiedy pieniądze mogą być wypłacone, co de facto nie zmienia niczego dla organizacji, które straciły finansowanie z Ameryki, bo ostatecznej dystrybucji środków będą pilnowały teraz sądy niższych instancji. Szeroko komentowane w dzisiejszej prasie są też słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który wyraził mocne wsparcie dla Ukrainy i szuka pieniędzy na sfinansowanie jak najszybciej, jak największej ilości sprzętu, jakiego już niebawem może zabraknąć w związku z decyzjami zza oceanu. Jak podaje Politico, cytowane przez media w Ukrainie, Europa szykuje się na kolejną falę uchodźców z Ukrainy, bo groźba eskalacji wojny już skutkuje decyzjami o wyjeździe wśród wielu osób. Według danych Eurostatu w krajach europejskich przebywa obecnie prawie 4,5 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy. Najwięcej z nich przyjęły Niemcy, w drugiej kolejności Polska, a później Czechy. Portal Lewy Berech opisuje z kolei przygotowania dyplomacji Ukrainy do kolejnych spotkań z Amerykanami. Informuje o tym prezydent Wołodymir Zełenski, który w Brukseli spotyka się z europejskimi partnerami. Zełenski ujawnił, że jego doradca Andriy Yermak rozmawiał już z przedstawicielem USA Mike'em Waltzem, a więcej konkretów mamy poznać w przyszłym tygodniu. Telewizja TSN zastanawia się nad możliwością dalszej eskalacji wojny z Rosją. Według danych, które przytaczają dziennikarze, a o których mówił w swoim przemówieniu również prezydent Francji, Rosja przygotowuje się do kolejnej mobilizacji, w której chciałaby zwiększyć liczbę swoich wojsk do 3 milionów. Jeśli tak się stanie, to oznaczałoby to, że w machinę wojenną Kremla zaangażowane byłoby bezpośrednio 2% całego rosyjskiego społeczeństwa. Radio Swoboda przytacza dziś raport dotyczący rosyjskich zbrodni wojennych. Według wyliczeń w ciągu 3 lat Rosjanie dopuścili się 153 tysięcy zbrodni na Ukrainie. Wynika z danych prokuratora generalnego. Wśród nich wymienia się masakrę w Buczy, tortury i zabójstwa jeńców wojennych, zamachy na dworzec kolejowy w Kramatorsku czy na szpital dziecięcy Ochmat-Dyt w Kijowie. Według Ukrainy Moskwa porwała również około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. I na koniec gospodarka. Portal RBC podsumowuje najnowsze dane na temat wzrostu cen w Ukrainie. Choć Narodowy Bank prognozuje, że do końca roku inflacja spadnie, to na razie nie widać tego na półkach sklepowych. Ceny niektórych produktów, w tym ziemniaków
pomidorów czy marchwi wzrosły nawet o ponad 30%. Kilo ziemniaków kosztuje teraz średnio w Ukrainie w przeliczeniu na złotówki od 2,70 do 3,60, marchewka około 4 do nawet 5 zł, a pomidory między 9 a 11 zł za kilogram. Dodajmy, że minimalna pensja w Ukrainie wynosi obecnie około 800 zł miesięcznie. Ukraińską prasę przeglądał dla Państwa Piotr Kaszuwara. Bardzo dziękuję, zapraszam do subskrypcji naszego kanału postprawna.info i do śledzenia najważniejszych informacji na świecie.